Najpierw był wiatr, potem chmury, a za nimi burza. Te góry mają siłę byka. Surowe, nieprzewidywalne. Ścigaliśmy się z burzą, my malutcy, na wąskiej drodze w górę na 3000 metrów. Chcieliśmy być szybsi niż chmury. I w końcu stanęliśmy na grzbiecie byka. Sami. A przynajmniej tak myśleliśmy. Zobacz z nami miejsca, gdzie prawie nikt nie dociera. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Od połowy maja podróżujemy w stronę Kaukazu, odkrywając po drodze mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. Dziś zabieramy Was w dzikie góry Taurus na 5 dni offroadu, które zmieniło nasze spojrzenie na Turcję. To miejsce stało się naszym absolutnym numerem 1. Zaskoczyło nas bezkresną przestrzenią, poczuciem wolności i tym uczuciem, że idziesz tam, gdzie prawie nikt nie dociera. To nie jest zwykły górski vlog. To historia o ucieczce przed burzą, o decyzjach podejmowanych bardziej sercem niż rozsądkiem. I o tym jednym momencie, kiedy nagle wszystko się otwiera i po prostu czujesz, że to jest Twoje miejsce. Jeśli kochacie dzikie góry, wiatry pojawiające się znikąd i trasy, które zmieniają plany w sekundę, ten odcinek jest dla Was. Jechaliśmy coraz wyżej. Przed nami wyrastały Bolkary, pasmo gór w Taurusie. Naturalna bariera pomiędzy Morzem Śródziemnym a Anatolią i miejsce, gdzie natura robi swoje własne spektakle. Ale to, co się tu wydarzyło, kompletnie nas zaskoczyło. Gdy pierwszy raz je zobaczyliśmy, nie wyglądały jak pasmo górskie. Wyglądały jak mur, ciągnący się 100 km z zachodu na wschód. A my postanowiliśmy sprawdzić, co jest za tą ścianą. Musieliśmy poczekać do kolejnego dnia, aby się przekonać. Pod koniec dnia szukamy miejsca na nocleg. Mijając po drodze tylko nieliczne, rozsiane na płaskowyżu obozy pasterzy. Pasmo Bolkar było coraz bliżej. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że następnego dnia będziemy z nim tańczyć. Pierwszy zachód słońca w górach Taurus i od razu złoty medal. Jest po prostu pięknie. Dominika prowadziła samochód, Te przypaście ja prowadziłem stronie drona. były takie, że ja muszę przyznać, że dreszczyki mi chodziły po plecach. Ja nic nie widziałem. Dobra. Widziałeś ten szczyt 2423. Rahat. Widziałem wszystko z lotu ptaka. Obudziliśmy się o 5:40. Wokół nas słuchać było tylko dzwonki kus. Pasterze szli przez góry razem ze świtem. Świat jeszcze był spokojny, złoty i cichy. Jechaliśmy wczoraj, także dosyć taka emocjonująca trasa, a za nami już piękne góry Taurus. I ta trasa prowadzi takim grzbietem, zawsze z widokiem na góry Taurus i zobaczcie, że jeszcze są plamy śniegu.
ostatnie kawałki śniegu na górach Taurus. Góry Taurus wyglądają po prostu jak ten mur z Kreotronu. Pionowe, szerokie, pilnują przed dostępem niedobrych. No zaraz, ale będzie dobrze. Kochani, zaczynamy kolejny offroad. Będziemy jechać w pobliżu gór Taurus. Wjeżdżamy w taki suchy, piaszczysty teren, ale już nam się podoba. Także trasa jest długa, ma około 200 km, a będziemy jechać takimi wyżynami na 2300, 2400, także prawie jak rysy w Polsce. A oczywiście to jest piękno w Turcji, że prowadzą tutaj drogi. Zobaczymy. Ruszamy! Jest bosko. Właśnie zebraliśmy obóz po nocy. Nocka była przyjemna, taka chłodna, ale nie za chłodna. Rano można było spokojnie sobie jeszcze leżeć, nawet jak było słońce. Także wstaliśmy leniwie chyba koło 9. Nocka była na 2400, także upały tureckie nam nie groźne. Jest po prostu bosko. Niezłe urwisko. Ciekawe, czy nie zjeżdżamy z trasy. Jedziemy naszym szalonym offroadem i trasy są łatwiejsze niż w górach Pilios, ale nadal bym powiedziała, że nie należą do prostych, bo jest duża ekspozycja, szczególnie jak zawsze po lewej stronie, czyli zasada żelazna, nałożona w Albanii, trzymamy się po prawej strony i unikamy przepaści. Po prawej stronie jest bezpiecznie. Kochani, zaczęliśmy kolejny offroad w górach Taurus, co oznacza pyk. I jak to mamy już w zwyczaju, zaczynamy offroady lekko za późno. Bo byliśmy we wsi tutaj w kawiarni, zadzwonił syn, porozmawialiśmy i tu ciach, bo zrobiła się 7, a teraz jest 7:30 i za pół godziny jest zachód słońca, a my przed chwilą właśnie ruszyliśmy na offroad. Bardzo sprytnie. Nie polecamy robienia takich rzeczy. Natomiast dzięki temu mamy piękne światło w górach. Co ma też jakieś tam zalety filmowe. Tylko tyle, że musimy się śpieszyć, żeby gdzieś dotrzeć w jakieś sensowne miejsce, żeby rozbić obóz. Dzisiaj dojeżdżamy do Bolkar. Góry Taurus mają aż 3 pasma. Jedno z nich to jest właśnie Bolkar i będziemy w nowym paśmie. Ciągle jest Taurus centralny. Spanie koło ula nie było dobrą opcją. Jechaliśmy dalej.
Bardzo fajne chmury. No generalnie nie są to nudne zachody słońca. Jak nie ma żadnych chmurek, to dużo się dzieje w górach. Dominika tutaj kręci Próbuję. z fotelu pasażera. Próbuję, ale ponieważ jest tak późno, to już nie będziemy wychodzić. Zaczyna się wyścig z czasem, żeby zdążyć rozbić obóz przed zachodem słońca. Trasa wiedzie wąską drogą ostro w górę. Z każdą minutą robi się coraz ciemniej. Koniec dnia zbliża się nieubłaganie. W końcu docieramy na przełęcz. Gdy lokalni mieszkańcy zjeżdżają w doliny na noc, my dalej pniemy się w górę. Czy uda nam się znaleźć miejsce na nocleg przed nocą? Chmury kładą się nisko w doliny, a my ciągle jedziemy w górę. Kochani, już tutaj zachód słońca już był jakieś 15 minut temu. Ostatnie źdźbła światła w górach, a my ciągle szukamy miejsca, gdzie się zatrzymać na nocleg. Już jesteśmy na ile? 2600? 2600, a że tak powiem, nasz 2600 przed nami się rozpościera kolejne pasmo do Taurus, ale już na tam nie chcemy wjeżdżać, bo tam jest 3000, to sobie zostawimy na jutro, a teraz musimy znaleźć taki kawałek, gdzie możemy się zdrzemnąć. Rozbić. I też niekoniecznie przy zagrodach pasterzy. Muszę powiedzieć, że teraz jest walka z czasem, bo to są już ostatnie promyki słońca, nawet nie można powiedzieć, to już jest po zachodzie. Wąsko, ciągle wąsko. Wąsko i coraz ciemniej. Zjechaliśmy z drogi pobocznej na poboczną. No i jeszcze bardziej poboczne. Może tu, co? Zobacz, tu. O, nieźle. Bo tu na wprost. Mamy ładne kamyczki przed sobą. Pięknie. Luks. Kochani, w ostatnim momencie za dosłownie parę minut będzie zupełnie ciemno, a nam się udało znaleźć miejscóweczkę na nocleg. Także teraz szybko biorę się do roboty, rozbijam obóz, herbatka i spać. Tak. Hałk. Obóz rozbity, kuchenka włączona, można robić herbatkę. Wieczorna herbatka. No. Mieć herbatka. Zaraz się zaparzy. Poranek zaczyna się niewinnie. Nic nie zapowiada tego, co przed nami. Dzisiaj śniadanko. Idyliczny błękit nieba i słońce sprawiają, że czujemy się po prostu beztrosko. Jak mała kropka w bezkresie Taurusa. O, zobaczcie jakie śniadanko. Herbatka, kawusia, grzaneczki, zestaw kobiecy, zestaw męski, jajeczka. Jajeczka 3, żeby było sprawiedliwie. Wiecie jak dzielimy? Jak tu nie kochać mojej cudnej żonki? No właśnie. Ona jest najlepsza. Przepraszam za moją fryzurę. Nie miałem czasu dzisiaj pójść do fryzjera. Fryzjera nie ma, ale za to kąpiel w ciepłej wodzie. Jak Dominiś kąpiłeczka na stepie? Bardzo dobrze. Na 2600. Mąż w kąpieli.
Idylliczny nastrój trwa jednak krótko. Nagle pojawia się wiatr. Przegania chmury. W ciągu kilku chwil robi się ciemno. Burza idzie prosto w naszą stronę. Taurus przybiera groźne oblicze. Dokładnie tam, gdzie chcemy jechać, nadciąga burza. Z grzbietów Taurusa. Ruszamy w jej kierunku. Wspinamy się na grzbiet Taurusa. Ścigamy się z chmurami. Nie wiemy, czy zdążymy, zanim nas całkiem zakryją. Silnik wyje, powietrze gęstnieje. Czujemy się jak jeźdźcy burzy. Trochę przerażeni, ale też pełni życia. Udało się. Prawie. Kochani, dzisiejszy dzionek pod wyzwaniem walki z chmurami i burzą. Jest w górach Taurus i jest absolutnie obłędnie. To, co nam fundują tutaj chmury, burza, jest magicznie. Muszę powiedzieć, że uciekanie przed frontem burzowym ma w sobie... mam tu jakąś szczelinę, w której nie chcę wpaść. Także uciekaliśmy przed frontem burzy, który nas gonił. Jest tak burzowo i to chyba dlatego właśnie, że Taurus jest takim murem pomiędzy Morzem Śródziemnym a stypami Anatolii. I tutaj chyba zawsze jest tak burzowo. Po prostu tu się spotykają fronty powietrzne i jest totalne szaleństwo. Dzisiaj rano był upał, mieliśmy kąpiel, a teraz jesteśmy w takich raczej burzowych warunkach. Także Taurus absolutnie nie zawiódł, a wręcz przerósł jak nasze najśmielsze oczekiwania.
Docieramy na sam grzbiet Taurusa. A tam szmaragdowe jezioro. Wygląda jak oko smoka. Ogromne, migoczące, czujne. Wokół tylko przestrzeń, która nie ma końca. W tej pustce coś się zmienia. Znika zmęczenie i zostaje tylko poczucie wolności. Szwendamy się po górach Taurus. Są to świetne góry, żeby je tak eksplorować bez mapy, bez wytycznych. Tylko sobie po prostu pojeździć na wysokości mniej więcej 2900 metrów nad poziomem morza. Zachwycać się widokami. Kochani, brakuje tchu kamerzystom. 3000 metrów nad poziomem morza. Grzmi. Burza. Muszę powiedzieć, że zrobiło się bardzo zimno. Żona znalazła na mapce takie małe jeziorko, takie. Na mapie jest takie po prostu. I powiedziała, że tutaj sobie życzy dzisiaj się przespać. Paluszki zamarzają. Tutaj nad to jeziorko bez reduktora to się nie wybierajcie. Teraz musimy znaleźć jakiś kawałek, gdzie przychronić od wiatru. To jest trochę krew. Fasolka się nie daje mięska.
Więc są fasolki, Gorące. marcheweczka, czosnek, pomidorki. Wszystko zrobione w środku naszego samochodziku, a zobaczcie jakie mamy widoki. Boskie. My tu sobie jemy kolacyjkę, a natura przygotowała pokaz. O, zobaczcie. Te kolory są obłędne. Obłędne. Czegoś takiego nie widziałem. To już nie jest robota iPhone'a, który podkręca często kolorki. Tak to naprawdę wygląda. To wschód słońca. Zakochaliśmy się w tym miejscu. Tu jest kolejne górskie jeziorko. Kochani, jesteśmy na 2950. Wyżej niż Olimp. Dokładnie. O, no z 30 parę metrów. Mamy poranny hike. A teraz wracamy na śniadanko. Dzisiaj śniadanko jubileuszowe. Jakie pychotki, zobaczcie. Zostaliśmy tu 2 dni, dokładnie w naszą rocznicę ślubu. Nie planowaliśmy tego. Moja szalona żonka na 27. rocznicę robiła serduszko. Rynka. Orzeł. Orzeł. Ale to miejsce to był najpiękniejszy prezent. Myśleliśmy, że jesteśmy tu sami. Ale pasterze już tu byli. Zawsze są. Pojawiali się o poranku. Zaprosili nas, żebyśmy dołączyli do nich. Szliśmy razem. Cicho. Bez słów. Jakbyśmy byli częścią tego razem z nimi. Podzielili się z nami swoim rytmem. Rytmem, który nie zna pośpiechu. Rytmem, który pozwala przejść więcej niż się wydaje. Znikali po krążeniu jeziora. I kozich próba zjedzenia naszych butów. Bolkarami nie ma łatwo. Zaskakują, ciągają. Czasem trzeba uciekać przed burzą, a czasem po prostu się zatrzymać. Ale jeśli złapiesz ich rytm, to nie chcesz wyjeżdżać. Taurus daje to coś, za czym tęsknimy w podróżach. Nie chodzi o cel, tylko o to uczucie, kiedy balansujesz między znanym i nieznanym. A wy? Jakie miejsce ostatnio was zachwyciło? Tak totalnie, ponad oczekiwania. Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznamy wasze historie.